Lubicie opowieści o duchach, albo jakieś takie ciekawe miejsca w Polsce, do których warto jest czasami tam zajrzeć, żeby się coś dowiedzieć? No to powiem wam, że miejsca, w których ogólnie pojawiają się duchy czy zjawy, albo wydarzyły się jakieś straszne rzeczy, bywają czasem nawiedzane w ogóle przez duchy osób, które tam zostały skrzywdzone. No i zarówno w Polsce, jak i za granicą są takie okolice, w których ludzie regularnie bywają świadkami zjawisk paranormalnych. Chociaż w ogóle w filmach horroru mogą pojawiać się takie, bym powiedział, różne wątki, najbardziej w ogóle przerażające wydają się być te produkcje, w których pojawiły się duchy. No i od dawien dawna jest wiadomo, że duchy potrafią wzbudzić uczucie lęku, przerażenia, nawet u osób najbardziej wytrzymałych nerwowo. Więc dlaczego niektórzy z nas tak bardzo boją się duchów? No w sumie trudno jest powiedzieć, czemu duch może przerażać bardziej niż inne postacie z filmów horroru, że duch przeraża bardziej niż wampir, zombie czy jakiś wilkołak. A może po prostu jest tak, że duchów boimy się bardziej dlatego, iż wiemy, że nie są one fikcją, ale no powstaje pytanie, czy duchy tak naprawdę istnieją. Czy duchy istnieją, czy są wytworem naszej wyobraźni albo u niektórych osób. Więc poza kinową i telewizyjną fikcją, w naszej codziennej rzeczywistości relacje o duchach należą do prawdziwej rzadkości i niemniej jednak wiele ludzi woli nikomu nie opowiadać o tych ewentualnych spotkaniach z duchami, przez co tak naprawdę nie znamy prawdziwej skali tego zjawiska. No i większość osób woli w ogóle nie mówić o duchach, a nawet jeżeli kiedykolwiek spotkało duchy, no, ponieważ boi się, że inni posądzą ich o to, że są osobami chorymi psychicznie. No, ludzie w ogóle przyznają się do swoich paranormalnych doświadczeń o wiele chętniej wówczas, kiedy mają pewność, że inne osoby też zobaczyły coś podobnego, a najlepiej jeszcze, kiedy widziały to w tym samym miejscu, co i oni. No ale czy są takie miejsca, w których ludzie naprawdę widują duchy? No, powiem szczerze i owszem. Jeżeli ktoś z Was chciałby jednoznacznie przekonać się, że duchy istnieją, no to powinien wybrać się przynajmniej w jedno z takich miejsc, o których ja wielokrotnie mówię na kanale, w których naprawdę straszy, no bo w samej Europie, w tym również w Polsce, istnieje kilka miejsc słynących z faktów, że są regularnie nawiedzane przez duchy. No i ponieważ w niektórych ze wspominanych przeze mnie lokalizacji zjawy postrzegane były niejednokrotnie, a na dodatek przez liczne osoby można by śmiało uznać, że przypadki te są całkiem autentyczne i nie ma w nich jakichkolwiek mistyfikacji. Różne legendy i pogłoski o duchach, jak również relacje świadków naocznych tego typu zjawisk paranormalnych spotyka się, albo są w ogóle spotykane obecnie w wielu obszarach naszego kraju. No choć na przykład najbardziej wiarygodnym takim miejscem, gdzie pojawiają się duchy, przynajmniej ludzie o tym mówią, istnieją pewne relacje, to są relacje z komisariatu w Konstancinie Jeziornie, czy też relacje z Lasu Rudzkiego, czy relacje z byłego szpitala psychiatrycznego w Oleśnie. No i wszystkie opisywane te spotkania z duchami tam, w tamtych miejscach można by uznać za, za prawdziwe, tak? Ale dziś chciałbym zająć się innym troszeczkę zjawiskiem. Na przykład weźmy sobie willę przy ulicy Morskie Oko w Warszawie. W Warszawie jest ulica Morskie Oko 5 i ona jest nawiedzana przez ducha Hanny, ducha młodej kobiety, która podczas powstania warszawskiego szukała schronienia w tym wspomnianym przeze mnie budynku. Ona opiekowała się tam także żołnierzami potrzebującymi pomocy. No i młoda Hanna zakochała się w jednym z nich. No i pewnego wieczoru, gdy dziewczyna wyszła na jego powitanie z bukietem kwiatów, w ręku została śmiertelnie postrzelona przez snajpera. Podobno w ogóle Hannę można spotkać w ogrodzie willi po dziś dzień. Ona jest tam ubrana w białą suknię i wciąż wyczekuje powrotu swojego ukochanego żołnierza. A weźmy sobie na przykład te duchy, o których się mówi w Lesie Rudzkim.
Bo Las Rudzki, chodzi mi tutaj o Rudę Pabianicką w województwie łódzkim, był niegdyś miejscem chętnie odwiedzanym przez zamożnych mieszczan. No i od lat gości już jednak niemalże wyłącznie, gości ten las wyłącznie chyba miłośników takich zjawisk paranormalnych. Powiada się w ogóle, że tuż po wojnie w lesie zaginęła grupa uczniów, która wraz z nauczycielką wyruszyła na spacer, no i już nigdy nie powróciła do lokalnej szkoły podstawowej. Z relacji wynika w ogóle, iż duchy dzieci i ich opiekunki rzekomo po dziś dzień gdzieś tam krążą między tymi drzewami, no i ukazują się po zachodzie słońca. Podobno w ogóle zjawy były widziane przez sporą ilość osób, zarówno spacerujących tam samotnie, no jak i w towarzystwie tej opiekunki. Wspominałem też o duchach w byłym szpitalu psychiatrycznym w Oleśnie. No bo w dawnych latach w byłym szpitalu psychiatrycznym w Oleśnie, Olesno jest w tej chwili w województwie opolskim, leczono pacjentów chorujących na gruźlicę. No i spora część tych pacjentów umierała w męczarniach, a oddział został zniesławiony z powodu niezwykle wysokiego wskaźnika śmiertelności. Więc wśród zmarłych pacjentów były też dzieci. No i miejscowi mieszkańcy są w ogóle przekonani, że ich duchy do dziś nawiedzają tutejsze sale w poszukiwaniu tej zemsty za krzywdę, jaką ci medycy im wyrządzili. Osobiście myślę, że te osoby, które zginęły, namawiane przez lekarzy do brania pseudoszczepionek w tym okresie covidowym, one kiedyś też będą powracały i być może przyśnią się tym niektórym lekarzom, którzy na nich po prostu zarabiali niczym łowcy skór. Ale w szpitalu psychiatrycznym w Oleśnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. No i niedługo potem szpital opuszczono w dużym pośpiechu, a po korytarzach wciąż gdzieś tam walają się porozrzucane kartoteki. Wśród nich w ogóle znajdują się takie raporty opisujące tajemnicze odgłosy kroków, czy przesuwanie się drobnych przedmiotów na półkach. W ogóle wygląda na to, że duchy zaczęły nawiedzać szpitalne sale już w tamtych czasach, a to z kolei też sprawiło, że personel medyczny uciekł w wielkim popłochu i nie miał zamiaru w ogóle już tam więcej powracać. Innym takim ciekawym miejscem są duchy dzieci w pałacu w Sławie, bo zbudowany w XV wieku zamek w Sławie położony jest w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim. No i z opowiadań wielu świadków wynika, że ten zamek bardzo często był nawiedzany przez duchy małych dzieci. Kiedyś wszedłem sobie na portal, taki portal internetowy Głogów Nasze Miasto i tam jedna z czytelniczek pisała, że wybrała się ze znajomym do tego pałacu w Sławie, gdzie smartfonem zrobiła dużą ilość zdjęć, no i po powrocie do domu zaczęła te fotografie przeglądać i tam dostrzegła na nich też białe zjawy w oknach tego pałacu. Bo pozwolę sobie na cytat tej czytelniczki, ona napisała coś takiego. Doznałam szoku. Duch dziecka pojawił się w oknie. To był chłopczyk w białej koszuli i czapce białej. Wysłałem te fotografie do wielu osób znających się na czymś takim. Potwierdziły moje przypuszczenia, zwłaszcza, że na innych zdjęciach tego samego okna nie było niczego. Tylko na zdjęciu, na którym byłam ja, a okno było nade mną. Nie dawało mi spokoju. Pojechałem jeszcze raz, ale z kuzynem. Ponownie weszliśmy do środka, na górę wchodziłam do pokoju z żalem, patrząc na dewastację, jakiej dokonują ludzie, po czym poszliśmy w to samo miejsce, gdzie wcześniej były zdjęcia robione, no i powtórzyliśmy ujęcia. Gdy spojrzałam na zdjęcie w domu, szok i inne okno i noworodek kilkumiesięczny i dużo innych twarzy w oknie na poddaszu. Jestem zszokowana, nie boję się duchów, ale bardzo ubolewam nad tymi dziećmi. Nie daje mi to spokoju. No ale temat, który rozpocząłem tutaj, no to też zacząłem o pewnym komisariacie, prawda? Więc chciałbym też pewne rzeczy przytoczyć, bo komisariat w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą jest również ciekawy, bo koniecznie jak ktoś jest tymi tematami duchów zainteresowany, to powinien zapoznać się z wydarzeniami, które doprowadziły do opuszczenia przez policjantów, którzy pełnili w nim służbę tego komisariatu, bo zanim w latach 50. ubiegłego wieku stał się siedzibą policji, był to komisariat w Konstancinie Jeziornie, który należał do agentów
Stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. No i na piętrze zlokalizowana była sala przesłuchań więźniów politycznych. Jak przypuszczać można było, było to miejsce w ogóle przeraźliwych tortur, cierpień, a także zgonu niejednego przesłuchiwanego. No i za tortury miał być odpowiedzialny głównie w ogóle jeden oficer, który w wyjątkowo barbarzyński sposób przesłuchiwał swoich podejrzanych. No i to właśnie jego ducha można tu spotkać. Na początku 2000 roku pracujący na piętrze budynku policjanci niejednokrotnie skarżyli się na jakieś takie przerażające odgłosy dobiegające z góry, pomimo że tam na górze nikogo nie było. No, zdarzało się, że wyraźnie słychać było kroki, jakby ktoś schodził po drewnianych schodach na dół w stronę dyżurki. Policjanci byli do tego stopnia przekonani o realności tego zjawiska, że często chwytali za broń albo wzywali swoich kolegów na pomoc. No i zimą 2001 roku jeden z emerytowanych policjantów dostrzegł tuż obok siebie taką tajemniczą postać w oficerskim mundurze, no i w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której żaden z policjantów nie chciał brać nocnych dyżurów i w efekcie tych powtarzających się zdarzeń paranormalnych, których nie dało się w żaden sposób jakoś tam normalnie, racjonalnie wyjaśnić, policjanci postanowili definitywnie wynieść się z budynku. Obecnie ten były komisariat w Konstancinie Jeziornie jest taką mekką, bym powiedział, amatorów strasznych miejsc i fotografów, którzy właśnie polują na te opuszczone budynki. Pod Warszawą, również w Aninie, przy ulicy Tulipanowej, w głębi lasu, tam jakieś kilkaset metrów od terenów zabudowanych, na tyłach tak zwanej Górki Delmacha, stoi opuszczony, powoli rozpadający się dom jednorodzinny. Niegdyś w ogóle tam mieszkała szczęśliwa rodzina z 2 dzieci. No niestety w pewnym momencie ojciec popadł w długi, których nie był w stanie spłacić. Mężczyzna w ogóle nie potrafił sobie poradzić z tymi trudnościami życiowymi, aż w końcu praktycznie całkiem zwariował. No i zabił własną rodzinę, a potem gdzieś tam zniknął bez śladu. Więc w piwnicach budynku znaleziono 3 takie powieszone ciała. No i od tamtej pory posiadłość stoi opuszczona i krążą w ogóle pogłoski, że niektórzy widują tam duchy, więc większość osób boi się zbliżać do tego miejsca, w których zdaniem lokalnych mieszkańców to miejsce jest w ogóle przeklęte. Ciekawe są też okolice Mielca, bo w okolicach Mielca przy drodze w Biesiadce po zmroku ludzie widują takiego małego ducha, no i ci, którzy w ogóle tą zjawę kiedyś widzieli, przekonują, że jest to widmo takiej małej dziewczynki, która stoi zakrwawiona tuż przy drodze. No i w rzeczywistości na widok zakrwawionego dziecka wielu przyjezdnych zatrzymuje się, by udzielić pomocy, no ale wówczas ta zjawa znika, więc policja przez jakiś czas dostawała zgłoszenia od kierowców, którzy jadąc drogą z Mielca do Kolbuszowej widzieli taką zakrwawioną dziewczynkę. Czasem jednak w opowieściach pojawiała się dziewczynka z różańcem w ręku, co zważywszy na to, że widzą ją w środku nocy, też budziło ich niepokoje albo jakiś strach. Jak ktoś był w Łańcucie, to na pewno w Łańcucie spotkaliście się z opowieściami o Białej Damie, tak? Bo choć pałac w Łańcucie jest niezwykle takim imponującym dziełem architektonicznym, no to ma on taką dosyć ponurą historię, która może przerażać. Tam podobno też Biała Pani czy Biała Dama jest jedną ze zjaw. Tą Białą Damą jest Julia Lubomirska, która w wieku zaledwie 18 lat poślubiła Jana Potockiego, no i to małżeństwo oczywiście nie było udane, a tym mniej szczęśliwe. No jak powiem się okazuje, Julia bardzo szybko zakochała się w rosyjskim wojskowym Eustachiem Sanguszce, no i gdy oficer został wysłany na front, Julia zachorowała na gruźlicę i zmarła gdzieś tam w kompletnej samotności. Po dziś dzień jej duch przesiaduje w tym chińskim saloniku, gdzie ona zawsze pisała listy do swojego ukochanego. Więc można by się zastanowić, jakie najbardziej są nawiedzone miejsca, gdzie straszy poza Polską, tak? Bo ludzie często widują duchy na całym świecie. No weźmy sobie duchy w Tower of London. To jest takie miejsce dorastania, a także pochówku dzieci króla Edwarda IV. I one należą do największych zagadek historii Wielkiej Brytanii. Zdaniem niektórych to właśnie książęta w wieku 9 i 12 lat zostali gdzieś tam odizolowani od świata, a tym samym uwięziono ich gdzieś w Tower of London. Tam ich duchy krążą. Są też duchy dziecka w zamku w Christ w Szkocji, czy
taki duch dziecka o pustych oczodołach pojawia się często w Cannock Chase w Wielkiej Brytanii. Na moście Van Sant w Pensylwanii często też słychać płacz dziecka i jeśli ktoś będzie jeździł do Włoch, to również tam możemy spotkać nawiedzony zamek w Sirmione. No tych miejsc jest dosyć dużo, ale wydaje mi się, że każdy z Was byłby w stanie znaleźć gdzieś w Polsce, w swoich okolicach miejsca nawiedzone. Ja jestem wdzięczny, jeżeli mi dacie tutaj w komentarzu, między innymi z województwa śląskiego, gdzie są nawiedzone miejsca, chętnie tam bym gdzieś się udał, żeby zajrzeć i zobaczyć co i jak. Pozdrawiam serdecznie.